Baumetes. W 9-metrowych celach mieszka nawet 10 skazanych. Więźniowie piją wodę z toalety i stoją w wodzie po kostki, bo regularnie pękają rury. Posiłkami dzielą się z karaluchami i szczurami. Ściany pokrywa pleśń. Liczba samobójstw jest rekordowa i to nie jest Wenezuela czy Afryka. To europejskie więzienie we Francji. Więzienie Baumetes znajduje się w Marsylii i było uznawane za najgorsze europejskie więzienie. Skazani korzystają z latarek, gdyż w większości cel nie ma prądu. Przeludnienie sięga 60%, do tego często wybuchają bunty między grupami etnicznymi. W 2006 roku rozpoczął się kosztujący ponad 130 milionów euro remont obiektu. Powstała również nowa część składająca się z więzienia dla kobiet i aresztu dla mężczyzn. Odrestaurowany został również zabytkowy mur otaczający więzienie. W 2015 roku grupka więźniów z marsylskiego zakładu karnego Baumetes założyła w sieci stronę, na której publikuje zdjęcia osadzonych pozujących z bronią, pieniędzmi czy narkotykami. Strona przetłumaczona na język polski o nazwie Umieramy ze śmiechu w więzieniu zaraz po ujawnieniu skandalu została zablokowana przez francuskie władze. Mimo tego prawdopodobnie tysiące internautów miało okazję zobaczyć, jak w rzeczywistości wygląda życie więźniów w Baumetes. Diyarbakir. Diyarbakir to tureckie więzienie wybudowane w 1980 roku, od początku cieszył się złą sławą. Samobójstwa w tym więzieniu są na porządku dziennym, choć nie dochodzi już do nich tak często, jak w pierwszym okresie funkcjonowania tego zakładu karnego. Diyarbakir słynie z torturowania więźniów, dzieci skazanych na dożywocie, zalanych ściekami korytarzy, przeludnienia i morderstw. Śledztwo ujawniło, że strażnicy więzienni mogli planować atak, który miał miejsce w 1996 roku, kiedy to strażnicy i siły specjalne zaatakowali więzienie, zabijając 10 osób i raniąc kolejne 46, z których 9 zostało w stanie krytycznym. Diyarbakir był świadkiem nielicznych naruszeń praw człowieka, samobójstw i strajków głodowych w proteście przeciwko warunkom panującym w więzieniu. Więzienie to funkcjonuje po dziś dzień, lecz były już pomysły w 2009 roku przekształcić to więzienie w placówkę szkolną. Szybko jednak pomysł ten został skrytykowany przez kurdyjskich aktywistów, którzy z kolei chcieli, aby więzienie stało się muzeum naruszeń praw człowieka. San Quentin. Więzienie stanowe San Quentin, zakład karny o zaostrzonym rygorze dla mężczyzn, zlokalizowany w San Quentin niedaleko San Francisco w Kalifornii, otwarte zostało w 1854 roku. Zakład karny jest najstarszym więzieniem państwowym i pierwszym więzieniem w Kalifornii i jedyną placówką, w której przeprowadza się egzekucje. San Quentin jest również jednym z najbardziej znanych więzień w Stanach Zjednoczonych. Więzienie to wybudowane zostało przez więźniów, którzy później zostali w nim osadzeni. Jest to więzienie o zaostrzonym rygorze i przebywają w nim tylko najwięksi przestępcy, mordercy czy terroryści, którzy rozlokowani są w 3 blokach nazywanych Mały Wietnam, Rafa Koralowa i Dolina Śmierci. Więźniowie raczej nigdy stąd nie wyjdą, gdyż czekają na wyrok śmierci, a takich jest tam około 600. Zostali skazani na dożywocie lub odsiadują kilkudziesięcioletnie wyroki, co w Stanach taki wyrok jest rzeczą normalną dla takiego przestępcy. Jednym z najbardziej znanych osadzonych w tym więzieniu był Charles Manson. Warunki, jakie panują w więzieniu San Quentin, pozostawiają wiele do życzenia. Karaluchy, szczury, tynk odchodzący ze ścian to normalne w tym miejscu. Więźniowie mają 2 wyjścia. Jak najszybciej dołączyć do gangu, w zależności od koloru skóry, może to być np. latynoski M13 czy bractwo aryjskie, albo uważać na każdym kroku, tym niesprzymierzonym grozi bowiem śmierć z rąk pozostałych współwięźniów. Jako ciekawostkę, to właśnie w tym więzieniu Metallica nakręciła swój teledysk do utworu ST Angel. Quezon. Tu nie można nawet myśleć. Jest tak tłoczno, że wystarczy jeden najmniejszy ruch, aby wpaść w drugą osobę. Zakład wybudowany dla 800 więźniów, a przesiaduje w nim 3800 skazanych.
Mowa tu o więzieniu Quezon, które po decyzji filipińskiego prezydenta o polityce antynarkotykowej doprowadziła do tego, że każde więzienie w tym kraju jest przeludnione. W więzieniu jest tak tłoczno, że skazani zmuszeni są spać w pozycji siedzącej lub stojącej. Więzienie w stolicy Filipin określane jest przez wielu mianem piekła na ziemi. To bez wątpienia jedno z najcięższych zakładów karnych na świecie, biorąc pod uwagę warunki, w jakich żyją osadzeni. Panują tam również tragiczne warunki sanitarne. Jedna toaleta przypada na 130 więźniów. Z brakiem higieny wiążą się choroby, gruźlica, biegunka i zakażenie skóry. W więzieniu na każdym kroku dochodzi do ataków przemocy z racji tego, że niehumanitarne warunki doprowadzają więźniów do walki o wodę czy miejsce, w którym mogą choćby stanąć. ADX Florence Supermax. Więzienie znajdujące się w Colorado w hrabstwie Fremont otwarte zostało w 1994 roku, więc jest stosunkowo nowym zakładem karnym. W przeciwieństwie do opisywanych wcześniej ośrodków, nie biegają tam szczury, nie ma problemów z kanalizacją ani z opieką medyczną. Mimo to nie można uznać tego miejsca za wakacyjny kurort. Jest to więzienie typu Supermax, a więc o najostrzejszym rygorze. W tym więzieniu osadzani są najgroźniejsi przestępcy, a od 1997 roku wyrok odsiaduje tam Ted Kaczyński, zwany Unabomber. Na specjalnym oddziale dla wyjątkowo groźnych i agresywnych zbrodniarzy Range 13 osadzony jest również Ramzi Yousef, skazany za pomoc w organizacji zamachów 11 września. Cele w ADX Florence są jednoosobowe. Większość wyposażenia razem z łóżkiem jest z betonu. Okno to wąska, zaledwie 7-calowa szpara, umiejscowiona tak, że widać jedynie niebo. Dlatego więźniowie nie wiedzą, w jakiej części więzienia są przetrzymywani. Osadzeni przebywają w celi przez 23 godziny na dobę. Przez godzinę dziennie mogą korzystać ze spacerniaka przypominającego betonowy basen. Raz na miesiąc mogą korzystać z 15-minutowej rozmowy telefonicznej, a za dobre sprawowanie więźniowie mogą dostać do celi czarno-biały telewizor lub radio. Strażnicy w tym więzieniu nie mają fizycznego kontaktu z więźniami, którzy poruszają się po wyznaczonych fragmentach korytarzy odcinanych automatycznymi drzwiami. Całe więzienie pokryte jest siecią monitoringu, a dookoła budynków zamontowano czujniki ruchu, prawdopodobnie dlatego nigdy nikt nie próbował nawet stamtąd uciec. Na dziś to już wszystko. Jeśli podobał Ci się mój materiał, zachęcam do zostawienia kciuka w górę, zasubskrybowania kanału i naciśnięcia tego magicznego dzwoneczka, a nie ominiecie żaden nowy materiał na moim kanale.